Przyszłam do domu rodziny Roberts dokładnie w chwili, gdy krzyczano na moją 6-letnią córkę. Zmywaj naczynia, głupia dziewczyno. Donośny głos mojego ojca, Thomasa, rozbrzmiewał jak grzmot. W tym samym czasie córki mojej siostry, Brittany Tyler i Brooke, chichotały bez skrupułów. Jeśli spodobał Ci się film, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, włączyć powiadomień, zostawić lajka i komentarz pod filmem. Małe ręce Mai drżały w mydlanej wodzie, a łzy swobodnie spływały po jej policzkach. W tamtej chwili coś we mnie pękło na zawsze. Nazywam się AC Roberts, mam 34 lata i nigdy nie przypuszczałam, że stanę się czarnym charakterem w rodzinnej opowieści. Ale tamtego dnia, we wtorek dokładnie 10 czerwca 2025 roku, nałożyłam kreskę na to, co było i zaczęłam pisać nowy rozdział. Wcześniej, kiedy moi rodzice popadli w finansowe tarapaty, opóźnieni o 3 miesiące z kredytem hipotecznym, to ja uratowałam ich przed eksmisją, przelewając automatycznie $2300 miesięcznie. Miało to być tymczasowe wsparcie. Czas płynął, a wsparcie przedłużało się już przez 4 lata, podczas gdy siostra, Brytyjka, mieszkająca zaledwie 15 minut dalej i mająca 2 córki Tyler, 12 i Brooke, 10, prawie w ogóle finansowo nie dokładała się do utrzymania rodziny. Wychowałam się w podmiejskim Bostonie, domu pełnym porównań. Dlaczego nie możesz być taka jak twoja siostra? Echo mojego dzieciństwa. Brittany zawsze była złotą córką, jej sukcesy chwalone, a porażki wybaczane. Ja. Od najmłodszych lat czułam się drugorzędna. Dostałam używany blok rysunkowy na 10. urodziny, podczas gdy 2 tygodnie wcześniej Brittany obdarowano nowym rowerem. Moi rodzice tłumaczyli, musimy być praktyczni z pieniędzmi. Ale ta praktyka jakby nie dotyczyła jej. Nie zdołali nawet przyjechać na moją uroczystość rozpoczęcia studiów na Uniwersytecie Bostońskim, dostałam stypendium, a oni na to, jesteśmy zbyt zajęci. Do Bostonu pojechałam sama, z jedną walizką i determinacją, by wreszcie udowodnić swoją wartość. Po studiach błysnęłam w finansach, awansowałam na doradczynię w prestiżowej firmie. W mojej karierze krył się paradoks. Córka, której rodzice nie szanowali, stała się ich bezpieczeństwem finansowym. Spotkałam Andrew na konferencji. Zaiskrzyło i pobraliśmy się w rok później. Maja urodziła się cicha i bystra, z orzechowo-brązowymi oczami, które odziedziczyła po ojcu, i z moją nieustępliwością. Niestety Andrew nie był gotowy być ojcem. Kiedy Maja miała 3 lata, zostawił nas dla swojej 24-letniej asystentki. Rozwód był szybki i bolesny, a ja, samotna matka, stanęłam przed koniecznością opieki. Rodzice zaoferowali, że 2-krotnie w tygodniu będą zajmować się Mają, zgodziłam się ostrożnie. Chciałam, by moje dziecko znało dziadków. Przedszkola i opiekunki w Bostonie były drogie. Myślałam, że wszystko będzie dobrze. Ale z czasem zaczęły docierać niepokojące sygnały. Maja wracała milcząca. Raz powiedziała, że babcia nazwała ją niezdarną, bo rozlała sok. Innym razem zapytała, dlaczego dziadek uważa, że nie jest tak mądra jak jej kuzynki. Gdy zgłaszałam to rodzicom, odpowiadali, to tylko żart lub źle zrozumiałaś. Chciałam im wierzyć, ale od tamtego wtorku Noa S.R. runęła. Zawiesiłam przelewy. Anulowałam wszystkie płatności za ich dom, który miał zostać wystawiony na licytację przez bank. Chciałam już tylko tego, by rodzicom w końcu otwarły się oczy i dostrzegli krzywdę, jaką wyrządzali Mai. Tak stałam się tą, której nigdy nie chciałam być, osobą pogromczynią, rodziną w ogniu, bohaterką gorzkiej opowieści. Ale jeśli ktoś kiedykolwiek zmusiłby mnie do wyboru, czy chronić dziecko, czy zachować pozory rodzinnej harmonii, i wiem, jaki wybór bym podjęła. We wtorkowe popołudnie, gdy miała paść finansowa deklaracja, wszystko miało się odmienić, choć wtedy jeszcze nie zdawałam sobie z tego sprawy. Dokładnie 2 godziny wcześniej niż planowano, wjechałam na podjazd do domu moich rodziców. Tego dnia mój ostatni klient zakończył spotkanie wcześniej niż się spodziewałam, więc postanowiłam zaskoczyć Maję i odebrać ją wcześniej. Wjeżdżając na okrągły podjazd, zauważyłam niedbale zaparkowanego czerwonego SUV-a Brittany i od razu pomyślałam, że ona też najwyraźniej zjawiła się niespodziewanie.
Moi rodzice mieszkali w kolonialnym domu, położonym w spokojnej dzielnicy w domu, który należał do nich od 30 lat i który niemal stracili, gdy to ja wkroczyłam w ich życie na poważnie. Postanowiłam nie ogłaszać swojego przyjazdu. Planowałam zaskoczyć Maję tymczasem, który miałyśmy spędzić razem. Drzwi wejściowe były otwarte, co było dla moich rodziców typowe, mimo moich licznych uwag na temat bezpieczeństwa. Wkroczyłam na przedsionek, słysząc delikatne brzęknięcie talerzy dobiegające z kuchni, za którym zaraz podążył donośny, przemądrzały głos mojego ojca. Nie, robisz wszystko źle. Jego słowa odbijały się od ścian mej porządnie naczynia. Dziewczyno, jesteś bezużyteczna, nie potrafisz robić nic porządnie. Serce zamarło mi w piersi. Słyszałam ojca zirytowanego wcześniej, ale nigdy nie skierowanego z taką jadowitością do Mai. Tomasz, ścisz głos, powiedziała łagodnie moja matka, sąsiedzi nas usłyszą. Nie usłyszałam, przestań krzyczeć na Maję ani nie módl się do niej tak, tylko obawy o dobrą opinię wobec sąsiadów. Przemaszerowałam cicho, serce waliło jak oszalałe. W kuchni ujrzałam scenę, gorszą niż nawet w najczarniejszym śnie. Maja stała na chwiejnej stołeczku przy zlewie. Jej drobna sylwetka ledwie sięgała do kranu. Kędzierzawe, kasztanowe włosy miała związane w niechlujną kitkę, a różowa koszulka była przemoczona wodą. W małych, czerwonych od gorącej wody dłoniach trzymała ciężki garnek. Jej ciała drżały z wysiłku i strachu. Ojciec pochylał się nad nią, twarz mieniła się czerwienią gniewu. Matka stała obok lodówki z założonymi rękami, wyglądała bardziej na zirytowaną niż zatroskaną. Przy kuchennym stole siedziała Brittany z obojętnym spojrzeniem przewijając posty w telefonie, a na kolanach jej bawiące się głupkowato córki, Taylor i Brow, śmiały się przy tablecie. Jest taka głupia, szepnęła Brow dostatecznie głośno, by Maja usłyszała, a nawet nie umie dobrze zmywać naczyń. To dlatego, że jej tata jej nie kocha. Mama mówi, że dlatego odszedł, dodała Brow, co sprawiło, że krew mi się zagotowała. Brittany rozsiewała okrutne plotki o ojcu Mai. Mały wstrząs przeszedł przez jej całe ciało, gdy Maja próbowała unieść garnek, który ewidentnie był dla niej za ciężki. Z oczu spłynęła pojedyncza łza, którą prędko otrzepała mokrą rękawem. Dziadku. Za ciężki. Wyszeptała Maja, ton jakby z wnętrza rozbitego zamku. Nie usłyszałam dobrze, ale było to niczym echo mojego serca. Życie jest ciężkie, wyjąkał mój ojciec. Wasze kuzynki umiały zmywać naczynia w tym wieku i krzyczał dalej, ale ty jesteś jak twoja matka. Zawsze znajdziesz wymówkę. Matka, wzdychając teatralnie. Tomaszu, pozwól mi to zrobić, ona najwyraźniej nie daje rady. Nie nalegam, odparł ojciec, musi nauczyć się odpowiedzialności. Nie wszystko w życiu jest takie proste dla niej, jak dla twojej mamy. AC uważa, że pieniądze mogą wszystko załatwić. Nie umknęła mi ironia tej wypowiedzi i mężczyzna, na którego ratowanie spłacałam raty, wygłaszał kazania mojej córce o odpowiedzialności i krytykował mnie za to, że używam pieniędzy, by rozwiązywać problemy. Z jego gardła wyrwało się głośne uderzenie ręką o blat, które sprawiło, że Maja podskoczyła i skuliła się w sobie. Na miłość boską, nie potrafisz nic dobrze zrobić, dlatego twoje kuzynki zawsze są przed tobą. To był moment, kiedy coś we mnie pękło. Przeszyło mnie wspomnienie. Ja, 7-letnia, rozlewająca szklankę mleka pod osłoną wieczornej kolacji, gdy ojciec patrzył na mnie ze wściekłością, którą dziś dostrzegłam w jego oczach. Tymi samymi słowami. Kiedyś sobie obiecałam, nigdy nie pozwolę, by Maja poczuła się bezużyteczna. A jednak właśnie to przeżywała. To nie był jednorazowy wypadek. Te drobne uwagi, zmiany w zachowaniu Mai po naszych wizytach u rodziców, to nie maleńki, przypadkowy zgrzyt. To był wzorzec, trwający już od miesięcy. A ja pracowałam, by zarobić na dach nad głową, podczas gdy moja córka była psychicznie maltretowana w 4 ścianach tego samego domu. Moje serce krajało się, obserwując, jak gryzące się łzy cisną jej małe ramiona i to była walka, by nie wybuchnąć płaczem na oczach wszystkich. I daj tacie kolejny powód, żeby na nią nakrzyczeć, to była ostatnia kropla, która przelała czarę. Oderwij teraz ręce od tego garnka, Maja, moja głos przeciął kuchnię niczym ostry nóż.
Wszystkich ogarnęło zaskoczenie, 5 głów zwróciło się ku mnie, a na ich twarzach malowały się różne emocje, zdziwienie, poczucie winy, a w przypadku mojego ojca jawna wyzywająca determinacja. Ashley! Zawołała zdezorientowana matka. Nie spodziewaliśmy się ciebie przez jeszcze 2 godziny. Maja wyraźnie odetchnęła z ulgą, widząc mnie. Mamusia zeskoczyła ze stołka i rzuciła mi się na nogi, wplatając przemoczone ręce wokół moich łydek. Czułam jej drobne ciało drżące przy mnie. Co tu się właściwie dzieje? Zapytałam cicho, tonem niebezpiecznie opanowanym. Położyłam ochronnie dłoń na główce Mai. Ojciec ochłonął błyskawicznie. Jego twarz zmieniła się z zaskoczonej w pełną gniewu. Uczę twoją córkę odpowiedzialności, zaczął, a słowa sypały się ostro, bo ty najwyraźniej nie raczyłaś się nią zająć. Nazywasz ją nieudacznikiem, zmuszasz do zmywania talerzy, których ledwo unosi. Moja kontrola nad głosem była, nazwałabym ją w najlepszym wypadku kruchą. Ona musi się czegoś nauczyć, wtórowała mu matka, wszystkie dziewczynki pomagają w domu. Spojrzałam na Tylora i Brokera pogrążeni w swoich tabletach, nie robiący nic poważnego. Na serio wszystkie dziewczynki? Brittany odkłada w końcu telefon, przerwała nagle Ashley. Nie dałam się uciszyć. Zrobili to. Czy tylko Maja musi tu zarabiać na swoje miejsce? Ojciec zrobił krok naprzód, przyciskając mnie sylwetką do framugi. To była taktyka, którą stosował od mojego dzieciństwa, mająca wywołać lęk. Dziś jednak nie zadziałała. Nie odzywaj się tak do mnie. Warknął. My za darmo opiekujemy się twoją córką 2 razy w tygodniu, podczas gdy ty gonisz za swoją elegancką karierą. Mogłabyś okazać odrobinę wdzięczności. Wdzięczność. Powtórzyłam z niedowierzaniem. Za emocjonalne znęcanie się nad moją córką, nazywanie jej nieudacznikiem i głupią? Nigdy jej nie nazwałam głupią. Broniła się matka, ale szybko dodałam, a ty milczałaś, kiedy Tyler mówił. Nie udawaj, że to pierwszy raz. Kucnęłam przy Mai, by stanąć z nią twarzą w twarz. Dziadku, on zawsze mi tak mówi. Zaszeptała przestraszona, po czym skinęła głową powoli. Użyj słów, ukochanie. Każdego razu, kiedy tu jestem, każesz mi sprzątać, a Tyler i Braker siedzą bezczynnie, mokrym szeptem wyszeptała. Kiedy czegoś nie potrafię zrobić, wpadasz w furię i mówisz, że nie jestem tak dobra jak one. Zapadła cisza. Matka odwróciła wzrok, nie mogąc mnie spojrzeć. Brittany zaczęła się wiercić nerwowo, a ojciec czerwieniał coraz bardziej. To przesada. Zatrzasnął. Ona dramatyzuje. Nie dramatyzuje. Głos Mai wzmocnił się. Powiedziałeś mi, głupia, w zeszłym tygodniu, kiedy nie potrafiłam przeczytać dużego słowa w twojej gazecie. Powiedziałeś, że Tyler umiał to, mając 5 lat. Czułam się okropnie. Co jeszcze ci powiedzieli, o czym mi nie powiedziałaś? Zaczęłam delikatnie, obstając przy spokojnym tonie. Maja spojrzała w dół na swoje buty. Babcia powiedziała, żebym nie jadła za dużo, bo zrobię się gruba jak ty, tato. I Taylor powiedział, że tata odszedł, bo mnie nie kocha, odezwała się do mnie znów cicho. Babcia to usłyszała, a nic nie powiedziała. Wstałam zwolna, całe ciało drżało ze wściekłości. Brittany, zabierz swoje córki i wynoście się, nakazałam twardo. Przepraszam. Wymamrotała Brittany. Nie dajesz mi rozkazów, odpowiedziałam lodowato. Albo wychodzisz teraz, albo zostajesz i słuchasz, co naprawdę myślę o tobie, pozwalając na to, by twoje córki nękały 6-latkę. Znów wyraźnie dało się widzieć, że mówiłam serio. Po chwili westchnęła teatralnie, wzięła dziewczynki i telefon i wyszły. I Brittany, zagroziłam, gdy przechodziły obok, jeśli jeszcze usłyszę, że twoje córki powtarzają te kłamstwa o ojcu Mai, nasza relacja się skończy na zawsze. Gdy za nimi zatrzasnęły się drzwi, obróciłam się do moich rodziców. Jak śmieliście? Niby pytanie, ale w gruncie rzeczy oskarżenie. Przesadzasz, fuknęła matka. Dzieci potrzebują dyscypliny. Dyscyplina. Parsknęłam. To emocjonalne znęcanie się, którego doświadczyłam od was całe dzieciństwo.
Te same porównania, te same nierealne wymagania, te same okrutne uprzedzenia. Daliśmy ci wszystko. Krzyknął ojciec. Dach nad głową, jedzenie, edukację. Dla Brittany daliście wszystko, przerwałam. A ja byłam tylko dobra, a na próbę tyle warta, by mnie przez przypadek tolerować. Teraz robicie to samo, Mai. Mój ojciec zbladł, matka przybrała ton cierpiącej męczennicy, poznany niegdyś głos. Za takie oskarżenia nas wynagradzasz? Warknęła. Hektarów. Zaśmiałam się gorzko, bez cienia humoru. Coście właściwie dla mnie zrobili, mamo? Bo ja was utrzymywałam przez ostatnie 4 lata. Zaskoczenie przedarło się przez ich twarze, ewidentnie nie spodziewali się, że wspomnę o umowie finansowej na oczach Mai. To co innego. Zirytował się ojciec. To rodzina, rodzina pomaga rodzinie. Rodzina nie nazywa 6-latki nieudacznikiem. Przerwałam mu. Rodzina nie obserwuje, jak dziecko jest zastraszane. I rodzina na pewno nie faworyzuje wnuków. Chwyciłam mocno dłoń Mai i powiedziałam. Idziemy i nie spodziewajcie się, że szybko wrócimy. Przesadzasz, prychnęła matka. Nie możesz jej od nas zabrać, jesteśmy przecież jej dziadkami. Zobaczymy, odpowiedziałam spokojnie. Bycie dziadkiem to przywilej, nie prawo, właśnie straciliście ten przywilej. Ojciec zawołał mnie na odchodnym pogłupkowatym uśmiechu. Pamiętaj, kto płaci twoje rachunki, mała. Zatrzymałam się i powoli odwróciłam. Myślisz, że odwróciłaś rol, tato? To ja ci płacę rachunki. Ale nie martw się, to też się wkrótce zmieni. Zostawiliśmy ich w kuchni, ojca z purpurową twarzą, matkę z szeroko otwartymi ustami. W drodze powrotnej Maja łkała cicho w foteliku, jej twarz raczej zamyślona i wyczerpana niż przestraszona. Po chwili ciszy przerwała. Mamo, chyba mamy problem. Spojrzałam w lusterko. Jej twarz, która każdego dnia rozpromieniała mój świat, teraz wygląda, jakby ktoś wyssał z niej wszystkie kolory. Kochanie, to nie my mamy problemy, odpowiedziałam jej miękko. To oni mają problem. Ale co, jeśli nie umiem dobrze zmyć naczyń? Wyszeptała. 6 lat i nie powinnaś dotykać ciężkich garnków, przytuliłam ją. To robota dla dorosłych. Jej drżący głos opowiadał o tym, jak każde słowo dziadka rani jak nóż. Może powiesz mi, co jeszcze się tam dzieje u babci i dziadka? Dodała nieśmiało. Choć może zabrzmieć to trudne do wypowiedzenia, prowadząc przez powolny, wieczorny rów drogowy Bostonu, historia Mai zaczęła się niepostrzeżenie rozwijać każdego wtorku i czwartku, kiedy ja pracowałam do późna. Moi rodzice od dawna wykorzystywali jej niewinność. Zmuszali ją do gruntownego sprzątania łazienek, odkurzania każdego zakamarka, a nawet wyrywania chwastów z ogrodu. W międzyczasie, gdy Brittany przywoziła swoje córki, Mai fundowano ciasteczka i rysunki animowane. Preferencja wobec wnuczek była tu tak oczywista nie tylko przy słodkościach, ale także przy posiłkach. Prześliczne kuzynki zawsze dostawały deser. Mai odmówiono. W zabawach kuzynki mogły wybierać gry. Mai musiała je naśladować oraz pochwałach te kierowane były do nich. Mai zaś milczała. Dlaczego mi nie powiedziałaś, kochanie? Zapytałam Mai, choć odpowiedź była jasna. Dziadek powiedział, że masz ważną pracę i nie powinnaś martwić się głupstwami. I że byłam rozczarowana nim, gdybym wiedziała, że nie umiesz jak Taylor i Brooke. Gdy dotarliśmy do naszego bloku, nie mogłam wysiąść z auta i wina przygniatała mnie jak ciężar fizyczny. Jak mogłam to przeoczyć? Jak dopuściłam, by historia się powtórzyła? Błagałam w duchu. Obróciłam się i spojrzałam Mai. Słuchaj mnie, kochanie. Nigdy, przenigdy nie jestem tobą rozczarowana. Jesteś najlepszym, co mi się przydarzyło. I nigdy nie będziesz musiała zasługiwać na moją miłość przez robienie prac domowych, czy bycie idealną. Rozumiesz? Jej małe skinienie główką było może nieprzekonywujące, ale był to początek. Tej nocy, po połknięciu dobrych opowieści i spokojnego ukołysania Mai do snu, usiadłam przy kuchennym stole. W dłoni kieliszek wina, na ekranie laptopa moje konto bankowe. Rzędy automatycznych wpłat hipotek,
$2300 amerykańskich co miesiąc, przez wiele lat, suma przekraczająca $10 000 amerykańskich. Bez wahania kliknęłam anuluj przelew powtarzalny, potwierdziłam. Potem zadzwoniłam do mojego doradcy finansowego, Marka. Nawet o tej porze odebrał. Hej, wszystko w porządku. Słyszałam troskę w głosie. Potrzebuję zmienić strukturę mojego portfela, odpowiedziałam spokojnie, choć w głosie brzmiała niezachwiana pewność. Chcę przekierować pieniądze, które szły na hipotekę rodzicom, na fundusz studiów Mai. A także stworzyć powierniczy fundusz, do którego nikt, ani moi rodzice, nie będzie miał dostępu. Kiedy zakończyłam rozmowę, telefon odłożyłam i zasnęłam z poczuciem, że po raz pierwszy zrobiłam coś naprawdę dla siebie i dla córki. Rano zobaczyłam 7 nieodebranych połączeń od rodziców i kilkanaście wiadomości o różnych barwach emocji, od zamieszania do gniewu. Płatność odrzucona. Dzwoń od razu. W co gracie, Ashley? Jesteś egoistką. W końcu usunęłam je wszystkie i nie odpisałam. Nazajutrz w pracy trudno mi było się skupić. W trakcie lunchu zadzwoniłam do przyjaciółki Jennifer, jedynej osoby, która naprawdę rozumiała toksyczną dynamikę mojej rodziny. Zrobiłaś dobrze, powiedziała, uspokajając mnie, gdy opowiedziałam jej, co się wydarzyło poprzedniego dnia. Twoi rodzice znęcali się emocjonalnie nad Mają, tak jak nad tobą. Cięcie finansowe może być drastyczne, ale to nie oszukańcze przeciwdziałanie. Bo drastyczne jest nazywanie bezradnego 6-latka nieużytecznym. Drastyczne jest obciążanie dziecka obowiązkami, które powinny być dla dorosłych. A tym, co zrobiłaś, wprowadziłaś granice. Jej słowa złagodziły mój ciężar, choć wciąż czułam poczucie winy całe lata wychowywania mnie tak, że szczęście rodziców było moją odpowiedzialnością. Tego wieczoru Brittany rozpuściła lawinę SMS-ów. Mamo i tato opowiedzieli mi, co zrobiłaś. Jak mogłaś być taka egoistka? To twoi rodzice, nie możesz ich po prostu przeciąć przez drobny incydent. Maja musi wzmocnić się, świat nie będzie jej rozpieszczał tak jak ty. Czekałam, aż Maja zaśnie, zanim odpowiedziałam jednym zdaniem. Moje ustalenia finansowe z mamą i tatą to nie twoja sprawa. A jeśli pozwolisz, by twoje córki znów znęcały się nad Mają, wycięta zostaniesz, nie tylko finansowo, ale całkowicie z naszego życia. Odpowiedzi nie było. 3 dni później bank zadzwonił, informując, że ojciec próbował dostać się do mojego konta, twierdząc, że ma zgodę. Oczywiście nie miał. Próba uznano za podejrzaną aktywność. Natychmiast zmieniłam wszystkie hasła i pytania bezpieczeństwa. Obraz stał się jasny i przerażający. Moi rodzice nigdy nie widzieli we mnie córki kochanej bezwarunkowo. Byłam zasobem, środkiem do ich bezpieczeństwa finansowego i wartość, którą miałam im dostarczać. A to samo robili Mai. Poprzez rozmowy z Mai i pediatrą zaczęłam odkrywać, jak systematycznie niszczono jej poczucie wartości i wywyższając kuzynki, a ją umniejszając, przekonując, że nie jest wystarczająco mądra, piękna, zdolna. Ten sam toksyczny przekaz, jaki słyszałam całe dzieciństwo. Najboleśniejszą prawdą była świadomość, że moi rodzice nigdy nie oszczędzili na własną emeryturę, mimo stosownych dochodów. Marnowali wszystko, licząc, że najpierw utrzyma ich Brittany, a potem, że będę ja. Hipoteka to nie był tymczasowy wydatek, to był początek ich docelowej, nieustającej zależności finansowej ode mnie. Uświadomiłam sobie, że byłam manipulowana i że manipulacje te chcieli przenieść na Mai. Ale cykl się kończy, postanowiłam. Tydzień po anulowaniu przelewów rodzice zintensyfikowali kontaktami. Ojciec zostawił wiadomość głosową, w której głos przeszył mnie jak ostrze. Ashley, jestem twoim ojcem. Nie wiem, w co grasz, ale to się teraz kończy. W banku jest awizo za hipotekę, załatw to natychmiast. Masz obowiązek wobec rodziny. Nie zapomnij, kto cię wychował. V tam le se tet nachazite. Meruce nejsou uzet z odwróconym daszkiem, jens poradicki zamestnane uklidem nibą odkurawaniem wtet pracuj na tom, aby mój chlas a moje chraniczni linii daily mai to, co jsem sama nigdy nie mela. A wik. Cykładę skończy sm no.
Mama obrała inną taktykę, gdy nie odbierałam jej telefonów, dzwoniła prosto do mojej firmy. W słuchawce zabrzmiał głos. Biuro Ashley Roberts, mówi asystentka. Jestem Nancy Roberts, matka Ashley oznajmiła, gdy głos przeszedł na głośnik. Zgodnie z naszym układem muszę z nią natychmiast porozmawiać. To pilne. Skinęłam do asystentki, która przełączyła połączenie na mnie. Mamo, co to za nagły przypadek? Zapytałam spokojnie, ale z profesjonalnym tonem. Mam ciśnienie jak szalone przez wasze wymyki związane ze spłatą kredytu hipotecznego. Syknęła. Lekarz mówi, że z takim stresem mogę dostać ataku serca. Zamilkłam na chwilę. Więc chodzi ci o atak serca? Nie. Chcę jedynie, żebyś uszanowała moje granice i traktowała moją córkę z życzliwością. Sprawy medyczne to sprawy ratunkowe, dzwonisz na numer 911, nie do biura. Proszę nie dzwoń do mnie w pracy. Odpowiedziałam i odłożyłam słuchawkę, zanim zdążyła się odezwać. Tamtego dnia po południu spotkałam się z panią terapeutką, poleciła mi ją pediatra Mai. Dr Emily Carter specjalizowała się w traumach rodzinnych i wyznaczaniu granic. To jest klasyczny wzorzec przekazywanego emocjonalnego nadużycia, powiedziała po usłyszeniu mojej relacji. Twoi rodzice obdarzyli cię rolą kozła ofiarnego, podczas gdy twoja siostra była złotą dziewczynką. Teraz tę samą dynamikę przenoszą na kolejnego potomka. Czy reaguje przesadnie, odcinając ich finansowo? Zapytałam, wciąż z wyrzutem. Wyobraź sobie, że obca osoba tak traktuje Maję. Czy nadal opłacałabyś jej rachunki? Zapytała. Odpowiedź wydawała się oczywista. Nie. Wsparcie finansowe nie jest obowiązkiem, zwłaszcza gdy służy jako dźwignia do manipulacji emocjonalnej. Twoi rodzice są dorośli, mogą sami się utrzymać. Twoja córka zaś polega na tobie, musisz się obronić. Wyszedł z gabinetu, czując wewnętrzne wzmocnienie, ale nie byłam przygotowana na to, co miało się wydarzyć. 2 dni później, odbierając Maję ze szkoły, spotkałam się z Brittenem, który również odbierał Brookę. Zaskoczył mnie na szkolnym parkingu. Bank znowu grozi eksmisją nieruchomości, oznajmił od razu. Mama i tata nie są w stanie sami spłacić raty. Dodał bez emocji. Pomogłam Mai wsiąść do podwyższonego fotelika i wypaliłam. To wszystko. Głos Brytni się podniósł, przyciągając spojrzenia innych rodziców. Twoi rodzice są w tarapatach, prawda? Tak mówię. Maja jest moją córką. Nie będę finansować ludzi, którzy ją krzywdzą, obojętne czy są rodziną, czy nie. Twarz Brytni pokryła się melancholią, złością. To nie dramatyzm. Burknęła. Tata chciał nauczyć jej odpowiedzialności, wyzywał ją od bezużytecznej, zajmował jej czas dodatkowymi obowiązkami, mówił jej, że jest gorsza od Taylor i Brooke. To jest emocjonalne nadużycie, odpowiedziałam twardym, ale opanowanym głosem. Wiem, bo ja tego doświadczyłam w dzieciństwie. Ona cierpi z winy waszej niedojrzałości. To nie zazdrość, tylko chęć ochrony Mai, by nie przeszła przez to samo. Na jej twarzy przez chwilę przeszło coś jakby zrozumienie, zanim wróciła bariera obronna. Scott i ja nie możemy spłacić ich kredytu. Nigdy bym nie pomyślała, że tego od nas oczekujesz. Nie oczekiwałam, odpowiedziałam szczerze, ale może to czas, by nasi rodzice nauczyli się samodzielności, zamiast używać swoich dzieci jako zaplecza finansowego. Tamtej nocy w moim mieszkaniu pojawili się niespodziewanie rodzice. Zobaczyłam ich przez Judasza i odpowiedziałam od drzwi. Nie otworzę. Proszę, odejdźcie. Usłyszałam znany, piskliwy ton mojej matki. Ashley, nie bądź przesadna. Musimy to wyjaśnić jak dorośli. Rozmawiamy jak dorośli, z szacunkiem i uznaniem za to, jak traktowaliście Maję, w neutralnym miejscu, z terapeutą. Dopóki nie jesteście gotowi, proszę, odejdźcie. Zanim wezwę ochronę budynku. Usłyszałam głos ojca, donośny przez drzwi. Wezwiesz ochronę na własnych rodziców. Tak, zrobię to. Mamy zupełnie inne wspomnienia tego, co zrobiliśmy dla ciebie, Versas. Ty dla nas. Odeszli, ale ojciec krzyknął na odchodne.
To się na tym nie skończy, Ashley. Miał rację. Następnego dnia zadzwoniła ciocia Sharon, siostra mojej mamy, mieszkająca w Bermunie. Nie byłyśmy blisko, ale zawsze była dla mnie miła. Kochana Ashley, słyszę niepokojące rzeczy od mamy, zaczęła. Podobno odcięłaś ich całkowicie z powodu nieporozumienia z Mają? Westchnęłam ciężko, świadoma, że moi rodzice usiłują pozyskać całą rodzinę jak przyboczną armię. To nie było nieporozumienie, ciociu Sharon. Odpowiedziałam. Ojciec znęcał się psychicznie nad Mają, a matka milczała. Dlaczego to się dzieje? Ten dramat pokazuje, jak głęboko zakorzenione wzorce przemocowej rodziny mogą przenikać kolejne pokolenia. Wsparcie z pozoru bezinteresowne zamienia się w pułapkę emocjonalnego szantażu, szczególnie gdy traktujące były to długi za samobycie. Kim jestem? Autorką jestem ja, Ashley Roberts, która przez lata walczyła o odstąpienie od cyklu manipulacji. Teraz stoję na progu decyzji. Chronić Maję za każdą cenę, nawet jeśli oznacza to zerwanie z rodzicami. Co dalej? Czeka nas trudna droga, mediacja z terapeutą, wyraźne granice, może rozłączenie finansowe. To nie tylko wojna o pieniądze, to walka o serce dziecka, o samoświadomość i o to, by przetrwać bez kolejnych ran. I nie robiłeś ze mną niczego tak, jak oni to uczynili. Kiedy dorastałam, zapadła chwila ciszy, zanim Sharon odpowiedziała. Wiesz, widziałam, jak cię traktowali, zaczęła na tle Britney. Powinnam była wówczas coś powiedzieć. Ale twoja matka i ja, cóż, nigdy nie miałyśmy łatwej relacji. Jej wyznanie było jak szemranie niespodziewanego wyznania pod zasufitem pokoju. Sharon zawahała się, a jej oczy mówiły więcej niż słowa. Wtedy poczułam, że to nie jest moje miejsce, przyznała cicho. Twoje wyznanie mnie zaskoczyło. Czy to widziałaś? Oczywiście, odparłam. Nie dało się tego przeoczyć. Ale kiedy tylko próbowałam poruszyć ten temat, twoja matka stawała się defensywna i odcinała mnie od relacji na miesiące. W końcu przestałam próbować. Znowu zrobiła pauzę. Przepraszam, Ashley, powinnam była być bardziej odważna. Twoje słowa jej uznanie znaczyły więcej, niż mogła sobie wyobrazić. Dziękuję, że to powiedziałaś, odpowiedziałam. Wiesz, robię to, co słuszne, chroniąc Maję. A między nami? Twoi rodzice od dawna byli całkowicie bezmyślni finansowo. W tym miejscu historia zmieniła ton. Cienie ich nierozsądnych decyzji zaczynały się piętrzyć. Twój dziadek zostawił im sporą spuściznę, która przy odrobinie rozsądku powinna zapewnić im spokój. A oni wydali wszystko w mniej niż 5 lat. Wyraziłam zdumienie. To była nowa informacja, nie miałam o tym pojęcia. Zawsze liczyli na ratunek od dziadka, potem na ciebie. To nie jest w porządku. I to nie twoja odpowiedzialność. Po rozmowie z ciocią Sharon poczułam się silniejsza w mojej decyzji, dodałam. To też utkwiło w fabule. Odkryłam, że ten wzorzec zaniedbania istniał od dawna, sięgał głęboko w przeszłość. 2 tygodnie po wstrzymaniu rat hipotecznych moich rodziców otrzymali pierwsze oficjalne wezwanie do zapłaty i groźbę egzekucji. Oczywiście obwinili mnie w całości i Sharon z ironią pokręciła głową. Wysłała grupowy e-mail do całej rodziny, opisując, jak ją porzuciłam w chwili potrzeby, wszystko przez drobny incydent z Mają. Jej opis brzmiał jak dramatyczne ujawnienie rodzinnych sekretów. E-mail odbił się spektakularnie źle, kontynuowała, bo wiele osób z rodziny, które widziały, jak mnie traktowano przez lata, odpowiedziało, broniąc mnie. Inni odezwali się prywatnie, oferując wsparcie. Historia zaczęła się zmieniać, a moi rodzice stracili nad nią kontrolę. W międzyczasie Maja rozpoczęła sesję u psycholog dziecięcej, specjalizującej się w emocjonalnym znęcaniu. Po 3 sesjach dr Rena Miller poprosiła o spotkanie z mną. Pojawiłam się na nim z drżącym sercem. Maja wykazuje oznaki lęku i niskiej samooceny, wyjaśniła ciepłym tonem dr Miller. To zgodne z typowymi symptomami maltretowania emocjonalnego. Kiedy podniosłam wzrok, zauważyłam, że wciąż mogę ją uratować. Dobra wiadomość jest taka, kontynuowała psycholożka, że wkroczyłaś odpowiednio wcześnie.
z pozytywnym wzmocnieniem i z dala od negatywnych wpływów dzieci w jej wieku mają niezwykłą odporność. Czy więc wszystko będzie dobrze? Zapytałam, czując, jak zmartwienie nieco puszcza. Z czasem i odpowiednim wsparciem zapewniła. Ale zdecydowanie radziłabym ograniczyć kontakt z dziadkami, dopóki nie zmienią swojego zachowania znacząco. Tamtej decyzji trzymałam się z determinacją. Po miesiącu ograniczonego kontaktu sytuacja finansowa moich rodziców osiągnęła punkt krytyczny. Bank wyznaczył datę egzekucji hipotecznej. Rzeczywistość wreszcie dotarła do domu. Pewna niedziela po południu mój ojciec zadzwonił, głos miał przytłumiony, jakby sam ton telefonu sprawił mu ból. Ashley, musimy porozmawiać osobiście. Czekałam na ten telefon, odparłam. Spotkam się, ale tylko w obecności terapeuty rodzinnego. Na wspomnienie tej decyzji widziałam, jak powstrzymywał gniew. Dobrze, co chcesz, powiedział. Zaaranżuj. Zorganizowałam spotkanie z dr Emily Carter, terapeutką, którą odwiedzałam. Zaopatrzyłam się też w nianię dla Mai, by nie była narażona na napiętą atmosferę. Gabinet przywitał nas neutralnym światłem, miękkimi kanapami i przestrzenią, która miała usunąć napięcie emocjonalne z samego progu. Moi rodzice pojawili się punktualnie, ich wygląd za jak nigdy wcześniej. Twój ojciec schudł, opisałam w myślach. A włosy twojej matki, zwykle nienagannie ułożone, dziś zebrane w pośpieszny kucyk. Doktor Carter zaczęła. Zasady tej rozmowy są proste. Jesteśmy tu po to, by rozmawiać otwarcie i szczerze, ale z szacunkiem. Każdy będzie miał szansę mówić bez przerywania. Cel: zrozumieć perspektywy i, jeśli to możliwe, znaleźć drogę naprzód. Ojciec poruszał się niespokojnie, ale skinął głową. Ashley, chciałabyś zacząć? Powiedz, dlaczego poprosiłaś o to spotkanie? Zebrałam oddech. Chcę ustanowić wyraźne granice wobec Maja. To, co wydarzyło się w waszym domu w zeszłym miesiącu, to było emocjonalne znęcanie się, a nie jednorazowy incydent. Maja podzieliła się wieloma przykładami, była traktowana inaczej niż kuzynki, poniżana, wmawiano jej, że nic nie jest w stanie. Matka rzuciła ostry sprzeciw. To przesada. Przerwała. Doktor Carter podniosła rękę, dając sygnał, że czas na pełne słowo z ust Ashley. Nancy, twoja kolej. Proszę, pozwól Ashley dokończyć. Ten wzorzec faworyzowania i krytyka dokładnie odzwierciedla moje własne dzieciństwo. W tej chwili mam jednak moc chronić Maję przed tym wszystkim i nigdy nie pozwolę, by uwierzyła, że miłość trzeba sobie wywalczyć perfekcją lub służbą. Jeśli chodzi o finanse, dodałam. Od 4 lat utrzymuję was oboje z założeniem, że to pomoc tymczasowa, w trudnym okresie. Tymczasem stało się to oczekiwaniem bez daty końcowej. Nie czuję się komfortowo, finansując ludzi, którzy źle traktują moją córkę bez względu na więzy rodzinne. Gdy skończyłam, ojciec ledwie potrafił powstrzymać złość. Pani doktor Carter skinęła głową, a on nachylił się ze złością. To niedorzeczne, nie zrobiliśmy nic poza kochaniem i troską o Maję. Tak, uczyłam ją odpowiedzialności, czego zdecydowanie nie zrobiłeś w sprawach finansów. To była twoja decyzja, nikt cię do tego nie zmuszał. Ale odcięcie nas bez ostrzeżenia w chwili, gdy potrzebna była stanowczość, jest aktem mściwym i okrutnym, Thomas. Doktor Carter ostro przerwała. Słyszę, że uważasz, iż decyzja Ashley była niesprawiedliwa. Mogę spróbować zrozumieć, dlaczego z perspektywy matki usłyszeć, że jej dziecko jest bezużyteczne i musiało być głęboko bolesne. Dzieci potrzebują dyscypliny, nalegała. Świat nie będzie dla nich łagodny. Ale istnieje granica między dyscypliną a upokorzeniem. Odgórnym tonem odpowiedziałam. Nazywanie dziecka bezużytecznym to nie dyscyplina, to emocjonalne znęcanie się. Matka wyrzuciła z siebie, brzmiąc zraniona, lecz obeznana z bólem. Zawsze robiliśmy, co w naszej mocy, Ashley. Nie jesteśmy doskonali, ale kochamy Maję i jesteśmy jej rodzicami. Nie możesz po prostu nas usunąć z jej życia z powodu jednego incydentu. To nie był jednorazowy epizod, odparłam stanowczo. Maja opowiedziała mi o licznych zdarzeniach.
momentach, gdy poczuła się gorsza od kuzyn, gdzie dostawała zadania, których od nich się nie oczekiwało, krytykowana, podczas gdy inne były wychwalane. Dzieci mają tendencję do przesadzeń, matka odrzuciła sprawę. Doktor Carter pochyliła się ku nim. Nancy, Thomas, chcę wam coś przekazać. Z mojego doświadczenia, dzieci rzadko wymyślają konkretne wzorce znęcania się emocjonalnego. Mogą źle zinterpretować pojedynczy przypadek, ale powtarzające się relacje o nierównym traktowaniu mają zwykle podstawy w rzeczywistości. Twarz ojca w okamgnieniu zatwardniała. Czy to znaczy, że pani zawsze będzie po jej stronie? Zapytał. Nie biorę żadnej strony, wyjaśniła doktor Carter. Daję tylko kontekst oparty na moim doświadczeniu. Teraz ważniejsze pytanie brzmi, czy potraficie przyjąć do wiadomości, że wasze zachowanie mogło zranić Maję i pracować nad zmianą tej dynamiki? A jeśli tak zrobimy? Zapytał mój ojciec. Czy wtedy będziesz ponownie płacić za hipotekę? To pytanie ujawniło jego priorytety. Nie, dobro Mei jest ważniejsze niż naprawa naszych relacji. Wsparcie finansowe nigdy nie było uzależnione od waszego postępowania, a miało charakter tymczasowy. I teraz się skończyło. Proponuję wam w przyszłości relacje z Mają, ale warunkiem jest rzeczywista, znacząca zmiana. Nie możecie jej od siebie oddzielić. Nalegała moja matka. Jesteśmy jej dziadkami. W rzeczywistości Ashley ma pełne prawo decydować o tym, kto ma dostęp do jej córki, szczególnie jeśli uważa, że jest to dostęp krzywdzący, dodała doktor Carter. Spotkanie przeciągnęło się jeszcze godzinę, krążąc wokół tych samych tematów. Rodzice przechodzili od zaprzeczenia przez umniejszanie, aż do okazjonalnego chwilecznego przyznania, że mogli być nieco surowi. Na koniec ustaliliśmy podstawowe zasady. Udane spotkania z Mają wymagają uczęszczania na sesje terapeutyczne, skupione na ich postawie i właściwych interakcjach z dziećmi. Muszą przyznać się do faworyzowania i zobowiązać do równego traktowania wszystkich wnuków. Szacunek dla moich decyzji wychowawczych, bez ich umniejszania. Powinny rozpocząć się krótkie, nadzorowane wizyty dopiero po udowodnieniu postępów w terapii. Ojciec sprzeciwił się terapii, lecz ku mojemu zaskoczeniu matka się zgodziła. Jeśli to potrzeba, by zobaczyć Maję, zrobimy to. Na temat finansów byłam jasna. Nie wznowię płacenia hipoteki, ale mogę was skierować do doradcy finansowego, żeby pomógł wam zaplanować emeryturę, może z sprzedażą domu i przeprowadzką. Nie możemy sprzedać domu. Protestował ojciec. To nasz dom. Dom, na który was już nie stać, zauważyłam cicho. Warto go stracić kosztem relacji z Mają. 2 tygodnie później rodzice otrzymali oficjalne zawiadomienie o egzekucji hipotecznej, rzeczywistość powoli do nich dotarła. Zadzwonili do mnie, informując, że wystawiają dom na sprzedaż i znaleźli nieduże, tańsze mieszkanie w pobliżu. Ja zaoferowałam wsparcie w duchu, ale bez finansowania. Tymczasem Maja kontynuowała sesję u dr Areny Miller. Z każdym tygodniem, z dala od toksycznej presji ze strony dziadków, zaobserwowałam ogromną zmianę. Odtwarzała śmiech czysty, bez troski. Odważyła się spróbować nowych rzeczy, bez lęku przed niepowodzeniem. Przestała przepraszać za drobne potknięcia. Nauczycielka zauważyła, jej aktywność i pewność siebie w klasie rosły. Pewnego wieczoru, podczas kładzenia spać, Maja zapytała mnie delikatnie. Mamo, babcia i dziadek są na mnie źli, bo powiedziałam ci, co się działo. Nie, skarbie, ujęłam jej dłoń. Nie są na ciebie źli. Uczą się dopiero teraz, że sposób, w jaki do ciebie mówili, nie był ani łagodny, ani sprawiedliwy. Niech uczą się być życzliwi, zróbmy sobie przerwę od patrzenia na was. Tak jak przerwa w grze, zapytała ze swoją niewinną analogią, która uderzyła mnie swoją trafnością. Tak, dokładnie tak samo dorośli czasem potrzebują właśnie przerwy. 3 miesiące po naszej sesji terapeutycznej, moi rodzice wzięli udział już w 6 własnych spotkaniach i poprosili o sesję wspólną. Pani dr Carter poinformowała, że choć początkowo oporni, zaczęli dostrzegać własne rodzaje zachowań, szczególnie moja mama. Podczas naszej wspólnej sesji mama zaskoczyła mnie, gdy od razu poruszyła temat takiego traktowania Mai.
Widziałam, jak Tomas zwraca się do Mai i nic nie powiedziałam. Zauważyłam, jak inaczej traktujemy ją w porównaniu do Taylora i Brow i sobie to usprawiedliwiłam. Zaczynam rozumieć, że powtarzaliśmy z Mają to, co zrobiliśmy z tobą i naprawdę mi przykro, Ashley. Mój ojciec, mniej sprawnie wyrażający emocje, ale bardzo się starający, dodał. Popełniłem błąd, nazywając Maję bezużyteczną. Żadne dziecko nie powinno tego słyszeć. Staram się zmieniać, nie wychodzi idealnie, ale to postęp. Ustaliliśmy krótkie, nadzorowane spotkanie w neutralnym miejscu w parku niedaleko mojego mieszkania. Wizyta była nieco ale kulturalna. Rodzice przynieśli Mai książkę zamiast słodyczy czy zabawek, dowód, że słuchali moich poglądów na wychowanie. Tata zachowywał dystans, rozmawiał z Mają tylko wtedy, gdy ona zaczynała. Mama widocznie powstrzymywała się od krytyki czy poprawiania jej zachowania. Gdy odchodziliśmy, Maja zaskoczyła wszystkich, szybko przytulając mamę. Do widzenia, babciu, bardzo podoba mi się ta książka. W oczach mojej mamy pojawiły się łzy. Cieszę się, Maju. Mam nadzieję, że kiedyś się razem przeczytamy. Droga do uzdrowienia była długa i pełna potencjalnych potknięć. Wzorce dorosłych z dziesięcioleci nie znikają z dnia na dzień. Ale ten mały moment w parku dał mi nadzieję, że przy wyraźnych granicach możliwy jest choć cień zdrowej relacji. Miesiąc później rodzice sprzedali dom, spłacili kredyt i kupili skromne mieszkanie, a resztę środków zainwestowali. Tata zaczął pracować dorywczo jako przewodnik w lokalnym zabytkowym miejscu, a mama zwiększyła etat w bibliotece. Po raz pierwszy od dekad zaczęli żyć zgodnie ze swoimi możliwościami. Zaskakująco, po przeprowadzce rodzice zgłosiła się też Brittany. Nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo finansowo na was polegaliśmy, przyznała, popijając kawę. Zawsze myślałam, że byłam faworyzowana, kontynuowała, ale teraz zastanawiam się, czy to naprawdę było fair dla którejkolwiek z nas. Co masz na myśli? Zapytałam. Stawiano przed tobą niemożliwe wymagania i ciągle cię krytykowano, ale ode mnie nie oczekiwano niczego, w ogóle mnie nie przygotowano do życia. Obawiam się, że robię teraz to samo z moimi córkami. To była najprzenikliwsza refleksja, jaką kiedykolwiek usłyszałam od Brittany. Wciąż jest czas, żeby przerwać ten wzorzec, odpowiedziałam. 3 miesiące po tamtym incydencie w kuchni ustanowiliśmy nową normalność. Maja widywała się z dziadkami raz na 2 tygodnie przez kilka godzin, zawsze w mojej obecności. Rodzice kontynuowali terapię, robiąc powolne, ale stałe postępy w rozumieniu szkód, które wyrządzili. Przeprosili Maję wprost, w sposób dostosowany do jej wieku, za to, że sprawili, iż poczuła się źle sama ze sobą. Najważniejsze wydarzenie miało miejsce, gdy Maja upuściła rożek lodów, zamarła, a jej wzrok utkwił w oczach taty, wyraźnie oczekując gniewu lub krytyki. Zamiast tego powiedział spokojnie. To się zdarza, pójdziemy za chwilę po kolejny. W prywatnej rozmowie później zobaczyłam strach w jej oczach, strach przed nim. Nigdy nie chcę znowu zobaczyć tamtego spojrzenia, pomyślałam. To nie był idealny koniec, rzeczywistość rzadko oferuje zakończenia niczym z bajki, ale był to początek czegoś lepszego. Cykl faworyzowania i emocjonalnego znęcania się, który niszczył mnie, zaczął się przerywać. Nie tylko dla Mai, ale i potencjalnie także dla Taylora i Brooke. Gdy Brittany dostrzegała szkodliwe wzorce we własnym wychowaniu, Maja zaczęła kwitnąć, rodzice stawali się bardziej niezależni, a ja uczyłam się, że ustalanie granic to nie egoizm, to warunek uzdrowienia. Finansowy pępowina została przecięta, tworząc przestrzeń dla autentycznych relacji. Z 6 miesięcy zrobił się rok a wraz z upływem czasu zmiany w naszej rodzinnej dynamice stawały się coraz bardziej trwałe. Maja, już 7-letnia, rozkwitła na sposoby, które wypełniały moje serce dumą. Już nie stąpała ostrożnie, niemal przepraszała za samo istnienie, w jej oczach zagościła pewność siebie, widoczna we wszystkim, od szkolnych projektów po przyjaźnie. Pani Roberts, powiedziała do mnie jej nauczycielka podczas spotkania rodziców. Maja stała się jedną z najbardziej zaangażowanych uczennic w naszej klasie. W zeszłym roku wahała się przy odpowiadaniu na pytania, a dziś jest pierwsza, która podnosi rękę. Te zmiany nie zdarzyły się z dnia na dzień. Były konsekwencją nieustannej terapii, stabilnego,
wspierającego domu oraz pieczołowitego odbudowywania relacji między mną a moimi rodzicami pod czujnym okiem specjalistów. Nasza nowa rodzinna rutyna obejmowała krótkie wizyty rodziców co 2 weekendy zawsze w miejscach publicznych lub u mnie, w obecności mnie i Mai. Te ograniczenia, choć początkowo sztywne i nie, z czasem stały się źródłem bezpieczeństwa, pozwalając na tworzenie autentycznych więzi. Moi rodzice przeprowadzili się do 2-pokojowego mieszkania, które realnie mogli utrzymać. Proces sprzedaży domu i spłaty długu wymagał od nich bolesnego wysiłku, ale finalnie przyniósł ulgę i wolność. Mój ojciec dalej pracował jako przewodnik historyczny na pół etatu i odkrył w sobie prawdziwą pasję opowiadania historii, pasję, która przez lata drzemała, gdy był nauczycielem. Moja mama natomiast zapisała się do klubu czytelniczego w bibliotece, gdzie pracowała. Zawiązała nowe przyjaźnie poza rodziną, co być może po raz pierwszy w jej życiu, i razem uczyli się żyć w zgodzie z własnymi możliwościami. Co więcej, zrozumieli, że relacji nie da się kupić ani utrzymać dzięki zależności finansowej. To była trudna lekcja, zwłaszcza w ich wieku, ale ostatecznie wzmocniła nasz związek. Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo nasza sytuacja finansowa wpływała na relacje z tobą, przyznała mama podczas jednej z rozmów. Zaczęliśmy postrzegać cię jak zasób, a nie córkę. To nie było sprawiedliwe wobec ciebie. Ojciec, nadal ekspresyjny słownie, oraz mama, której przemiana ujawniła się przez czyny zamiast słów, zaczęli naprawdę wsłuchiwać się w Maję. Pytali ją o zainteresowania i cierpliwie słuchali jej odpowiedzi. Przynosili książki o jej pasjach i siadywali obok, gdy czytała, nigdy nie poprawiając ani nie krytykując jej potknięć. Najbardziej widoczną zmianą było ocieplenie relacji między Mają a jej kuzynkami. Brittany, wstrząśnięta rodzinnym kryzysem i świadomością, że powielała niezdrowe wzorce, rozpoczęła terapię z córkami Tyler i Brooke, które początkowo podchodziły do niej z rezerwą. Z czasem zdały sobie sprawę, że przywilej i faworyzowanie nie są trwałymi przymiotami. Podczas jednego z zaplanowanych popołudni zabaw w neutralnym miejscu patrzyłam z zachwytem, jak Tyler pomaga Mai z trudnym puzzłem, zamiast szydzić z jej wysiłków. Gdy Brooke próbowała wrócić do dawnej, krzywdzącej dynamiki, komentując buty Mai, Brittany natychmiast zareagowała. Brooke, to nie było miłe ani konieczne. Proszę, przeproś swoją kuzynkę. Zaskoczenie malujące się na twarzach Brooke i Mai było ogromne, ale przeprosiny padły niezdarne, lecz szczere, i ich relacja zaczęła się powoli zmieniać. Terapia trwała dalej zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Podczas jednej, szczególnie przejmującej sesji dr Carter poprowadziła nas przez ćwiczenie, w którym każdy mówił, czego potrzebuje, by poczuć się szanowany i doceniony. Maja, gdy przyszła jej kolej, powiedziała po prostu: potrzebuję, żebyście pamiętali, że wciąż się uczę. To w porządku, jeśli popełniam błędy. Prostota i mądrość tych słów, padłych z ust 7-latki, wzruszyły mnie do łez. Wypowiedziała je z ust dziecka kluczową lekcję, której moi rodzice nie pojmowali przez 7 dekad. Również moja relacja z Brittany przeszła głęboką transformację. Mur urazy i rywalizacji, który dzielił nas od dzieciństwa, zaczął się kruszyć, gdy obie przyznałyśmy się do roli, jaką odegrałyśmy w tej dysfunkcji rodzinnej. Zawsze myślałam, że po prostu mnie zazdrościsz, wyznała podczas rzadkiego siostrzanego lunchu. Nie rozumiałam, że ja czerpałam korzyści z faworyzowania cię kosztem ciebie. A ja zawsze myślałam, że ty to współtworzysz. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że bycie złotą córką wiąże się z własnymi presjami i problemami, odparłam. Nie stałyśmy się najlepszymi przyjaciółkami i pewnie nigdy nimi nie będziemy, ale zbudowałyśmy wzajemny szacunek, coś, co jeszcze rok wcześniej wydawało się niemożliwe. Najgłębsza zmiana zaszła jednak we mnie. Wina i obowiązek, które popychały mnie do finansowego wspierania rodziców kosztem dobra Mai, zastąpiła wyraźna świadomość zdrowych granic. Zrozumiałam, że miłość nie wymaga poświęceń kosztem własnej rodziny, że pomoc innym nie powinna niszczyć mojego dziecka i że finansowe wsparcie to nierównoznacznik z prawdziwym szacunkiem. Nauczyłam się, jak potężne jest przełamywanie pokoleniowych wzorców. Nie pozwoliłam, by Maja była traktowana tak, jak ja, i w ten sposób stworzyłam przestrzeń do uzdrowienia dla całej naszej rodziny. Cykl emocjonalnego nadużycia, faworyzowania i finansowej zależności, który trwał pokolenia, został przerwany.
Rok po tamtym pamiętnym dniu w kuchni u rodziców świętowaliśmy 7 urodziny Mai, małą imprezę w naszym mieszkaniu. Moi rodzice przyszli z przemyślanym prezentem, Maja i jej przyjaciele bawili się razem, a Brittany pojawiła się z Tyler i Brooke, które bawiły się bez wcześniejszej hierarchii. Patrząc, jak Maja zdmuchuje świeczki otoczona ludźmi, którzy uczą się ją kochać, właściwie poczułam pokój, jakiego wcześniej nie znałam. To był trudny proces i wiem, że przed nami jeszcze wyzwania, ale zmieniliśmy kurs naszej rodziny na zawsze. Tego wieczoru, po zakończeniu przyjęcia, gdy goście odeszli, a Maja leżała już w łóżku, zapytała: Mamo, czy mogę znowu pokochać babcię i dziadka, nawet jeśli kiedyś byli dla mnie źli? Usiadłam na skraju jej łóżka, starannie dobierając słowa. Oczywiście, kochanie. Ludzie mogą popełniać błędy nawet duże i mimo to potrafią się zmienić na lepsze. Najważniejsze, że teraz starają się być milsi i że ty wiesz, że zasługujesz na szacunek i miłość na zawsze. Maja przytaknęła zamyślona. Myślę, że się uczą, tak jak ja uczę się tabliczki mnożenia. Czasem trudno się uczyć nowych rzeczy, kiedy się jest starym. Uśmiechnęłam się, rozbawiona porównaniem moich rodziców do starych, ale jednocześnie uderzyła mnie mądrość jej słów. To bardzo prawda, Maja. I jestem z ciebie dumna, że dajesz im drugą szansę. Myśląc o całej tej podróży, uświadomiłam sobie, że zatrzymanie wpływu finansowego na rodziców nie było aktem zemsty, choć wtedy mogłam tak to odczuć, lecz aktem ochrony Mai przed ich wcześniejszym niewłaściwym traktowaniem. Było to wyznaczenie granicy, potrzebnej do zerwania toksycznej zależności. Pokazałam dzięki temu Mai, że warto ją bronić, nawet gdy jest to trudne, nawet gdy oznacza to konfrontację z własną rodziną. Prawda jest taka, że czasami najbardziej kochającym gestem, jaki możemy wykonać, jest postawienie wyraźnych granic. Czasami droga do uzdrowienia wymaga dyskomfortu i zmian. I czasami ochrona tych, których kochamy, oznacza podejmowanie trudnych decyzji, na które inni mogą nie być gotowi. A ty? Czy kiedykolwiek musiałaś ustawić trudne granice w relacjach rodzinnych? Jak połączyłaś współczucie z ochroną siebie? Z przyjemnością przeczytam twoje historie. Pamiętaj, jeśli nasza opowieść była dla ciebie pomocna, zostaw like, subskrybuj na więcej historii o rodzinnej transformacji i granicach i podziel się nią z kimś, kto może jej potrzebować, bo obrona siebie lub dzieci to nie tylko ale czasem absolutna konieczność. Dziękuję, że towarzyszysz nam w tej podróży. Pamiętaj, przełamywanie pokoleniowych wzorców nie jest łatwe, ale wolność, którą przynosi przyszłym pokoleniom, sprawia, że każda trudna rozmowa, każda niekonfrontacja i każda bolesna realizacja są tego warte. Niech ci się wiedzie i bądź odważna.